Za nami są beczki z takim ładnym logo wypalanym. Beczki są pełne? Tak, beczki są pełne. W tym roku zaczęliśmy pierwszy raz, stwierdziliśmy, że te beczki dębowe, no trzeba w końcu to spróbować, a nie o tym mówić. Czyli to jest beczka tradycyjna dębowa, tak? Tak, tradycyjna, dębowa, polska beczka z polskiego dębu, 200-letniego, uszczelniana tatarakiem, tak deklaruje producent, woskowana, wypalana na dwa sposoby, bo są dwa, no eksperymentalnie jak zwykle, no robimy na różne, żeby wybrać jakiś tam docelowy sposób robienia tego leżakowania. Zalane są żądłem, czyli no, na miodzie gryczanym, wypalane są różnie, bo jedna jest heavy wypalana, jedna jest medium. No, od kilku miesięcy już miody sobie tam leżakują. Myślę, że później spróbujemy. No, nie mogę się doczekać. I to są tylko żądła tam, tak? I będziecie to sprzedawać jako takie jakieś żądło premium, albo nie wiem, jakby to nazwać. No, taki jest zamysł. To będzie, wydaje nam się, że trochę inna butelka. Produkt będzie taki, no raczej, no to będzie mała partia, tak? Widać, że tego jest, no tutaj 600 parę litrów. No i zobaczymy, jak to się przyjmie. No jest, jak dla mnie jest bomba. Wczoraj próbowaliśmy i zupełnie coś innego niż kilka miesięcy temu. No, nie mogę się doczekać, aż porównamy. Powiedz mi, czy są zapisy na ten trunek, bo nie ma go dużo, widzę. No póki co nie trzeba zapisów, chociaż pierwsze co żona wrzuciła jakieś kilka informacji na Instagrama, no to mieliśmy zapytanie z Kanady, czy wyślemy im taką pełną beczkę. Także byłem w szoku, ale no ostatecznie tam jakiś kontakt się urwał. Możliwe, że zwiększycie produkcję leżakowania w dębie, czy raczej to będzie dodatek do waszej produkcji? No, mamy taki plan, żeby w dębie no, leżakowało sporo naszych miodów, bo tutaj mamy początek, ale myślę, że się będzie rozwijać właśnie w tym kierunku. Z tym, że miody tradycyjne, tak? Nie owocowe, nie korzenne, tylko te, które no, tutaj będą na pewno wzbogacone tym aromatem. Dębowym. Wspomniałeś o tym, że Kanada się interesuje waszymi miodami. Generalnie sprzedaż miodów pitnych na świecie wzrasta, w Stanach to jest na to boom. Czy ty zauważyłeś jakąś różnicę w sprzedaży u was, w większym zainteresowaniu konsumenta w Polsce? No, my jesteśmy w skali mikro, tak? W porównaniu do dużych producentów w Polsce, czy nawet do średnich. Działamy na rynku lokalnym, tak? To jest pierwszy pomysł na naszą miodosytnię był taki, że to będzie produkt lokalny i po prostu tutaj będzie no, pamiątką z Powidza, tak? Ktoś przyjeżdża do Powidza, to je wędzoną sielawę i pije nasz miód pitny, tak? To jest taki klasyk, który powoli już się tutaj uciera i fajnie się przyjmuje, więc ta nasza sprzedaż tutaj rośnie tam procentowo rok do roku, na pewno fajnie się to rozwija. Czy ta sprzedaż opiera się głównie tutaj na waszym sklepie przy Miodosytni, czy można kupić miody Imbiorowicz również w sklepach? Można fach, trzeba uważnie szukać naprawdę, bo to gdzieś tam perełki się zdarzają. Raczej sklepy, no oczywiście z jakimiś tam rzemieślniczymi piwami, alkoholami, tam można nas szukać, pytać, mobilizować sprzedawców też, żeby właśnie ten miód pitny ściągnęli, bo gdzie się pojawia, no to z doświadczenia wiemy, że bardzo szybko no też Znika. się kończy. Sprzedajecie na terenie Wielkopolski, czy również szerzej w Polsce to można dostać? No, w różnych punktach w Polsce, bo i są w Warszawie i gdzieś tam na Kazimierz Dolny, w okolicy Zakopanego. No po prostu gdzie tam ktoś się do nas zwraca, to tam nasze miody wysyłamy. Plus też sprzedajemy przez zaprzyjaźnioną hurtownię, Centrala Piwna, polecam. No oni wysyłają no, na całą Polskę nasze miody, nie? Czyli można dostać miód Imbiorowiczów w wielu miejscach w Polsce. To jest na pewno wielki plus dla fanów miodu. Tak sobie chodzimy, nie wspomnieliśmy, że tam wcześniej było pomieszczenie leżakowni, tak? Tam leżakujecie swoje miody pitne. Może później uda nam się pokazać. Macie tam ile macie takich kontenerów do leżakowania miodu pitnego? Do leżakowania 6 plus 2 plus 2, czyli no 10. 10, ale o Lit- różnych pojemnościach. To może właśnie ile litrów tam leżakuje sobie? No docelowo zmieści się z 20, nie? Tysięcy. No, robimy na małą skalę, ale 20 000, tak. A tu mamy za to? Fermentownia, czyli nasze no,
serce, początek, tak? Całego procesu. 4 razy 1000 fermentacyjne, 2 razy 625 obok stoją. E, Fajne, bardzo fajne zbiorniki z płaszczem firmy Speidel. Płaszcz chłodzący, no takie wyposażenie, które sobie z katalogu się zamawia, co się chce, jak się chce. No, Trzeba tego płacić, tak? no niestety trzeba słono płacić, no ale jak ktoś wchodzi w branżę spożywczą, no to wszystko jest kwasowa, a kwasowa ma swoją cenę, więc Blacha kwasoodporna, tak? No to dobra, jak już jesteśmy przy tym, czy duża jest różnica, bo ty zaczynałeś jako domowy miodosytnik, zaczynałeś dosyć wcześnie z tego co wiem, może przytoczysz tą historię, ale generalnie czy duża jest różnica w domowym syceniu miodów, a już takim profesjonalnym? no jest spora, jest kilka przeszkód, które trzeba pokonać, no bo tak samo jak no zaczynałem tak jak wszyscy tam, kilkanaście, 50, 100 litrów nastawy, takie pierwsze, a no później przechodziliśmy od razu na 1000 litrów, no i tutaj już jest, no ta fermentacja trochę inaczej przebiega, no przede wszystkim temperatura, tak? Na skalę domową raczej nikt się tym nie przejmuje, a tutaj no już trzeba to kontrolować. To strasznie zwiększa temperatura się, jeżeli jest pierwszy etap fermentacji, tak? No tak, no proces egzotermiczny, nie? Czyli fermentacja, energia się wydziela. No i trzeba to po prostu stosownie do odpowiednich drożdży tą temperaturę dobierać. Zawsze mnie zastanawiało, bo no, tendencja jest na przykład przy domowym miodosytnictwie, żeby ściągać ten miód z osadu jak najczęściej. Przy takich 1000 litrów to też ściągacie często nad osadu? Czy jest to skomplikowany proces? Jak to w ogóle przebiega? No zlewamy też tyle, ile się da, ile mamy czasu, to zlewamy. Na fermentowni jest zlewany raz, dwa, nieraz nawet trzy, w zależności od tego, no jak ten miód ma potrzeby, żeby to klarowanie fajnie przebiegało i żeby się pozbywać tak, tych martwych drożdży, no bo o to tutaj chodzi. Samo zlewanie no teoretycznie jest proste, bo podłączamy z niemieckiego katalogu Klar Ablauf, tak, ten górny zawór się nazywa. Mieliśmy niemiecki katalog tylko, niemieckojęzyczny, czyli zlewamy ten czysty miód pitny, no i później resztę ściągamy jeszcze tam ręcznie z nadosadu. No i ze zbiornika... To samo co w domu, tylko na przemysłową skalę, rozumiem. No, przemysłowo, no 1000 litrów to nie jest wielki przemysł, ale no tak to wygląda, nie? Pomnożymy to razy 4, to są już 4000 litrów, to już można się w tym wykąpać. No, dokładnie. No, największe zadanie to jest zawsze mycie tego, tak? Mycie, utrzymanie higieny, dezynfekcja, sanityzacja. No to zajmuje najwięcej czasu, tak? Bo same zlanie to jest pół godziny, nie? Ale jak się przyjmie te wszystkie mycia, płukania i tak dalej, no to przez cały dzień 2-3 zbiorniki to jest maks, co jesteśmy w stanie tutaj przepompować, nie? Rozmawiamy jeszcze trochę o tych miodach. Głównie robicie trójniaki, tak? No na razie trójniaki, tak? Trójniaki to są te miody, które są w sprzedaży. Są 2 dwójniaki, które sobie tam leżakują. Jeszcze ich nie ma w sprzedaży, tak? Jeszcze ich nie ma, no czekamy na odpowiedni moment, żeby no, osiągnęły idealny smak, aromat, bukiet i na pewno To się pojawią. Jaki jest czas leżakowania trójniaka u was w miodosytni? Różnie. Były takie miody pitne, które na przykład tam po 9-12 miesiącach już były idealne do konsumpcji, do sprzedaży i osiągnęły to, co od nich oczekiwaliśmy. A była na przykład aronia, która no 4 lata praktycznie, drugi czy trzeci miód pitny, który robiliśmy i w zasadzie w tym roku dopiero trafił do sprzedaży. Każdy miód ma swoją historię, tak? Inaczej się jego losy toczą i jeden potrzebuje mniej czasu, drugi więcej. Przy tych dwójniakach, no to wiadomo, no, musi być tego czasu więcej. Który z tych miodów jest najbardziej popularny? No, zdecydowanie wydaje mi się, że klasyki, tak? Dzikie pszczoły, żądło, to są Czyli ci medaliści. Tak? ci medaliści, a z tego względu też, że no, nasz rynek, konsumenci nie są tacy mocno wykształceni, jeżeli chodzi o miody pitne. No i jak ktoś pierwszy raz próbuje miód pitny, no to zawsze zaczyna od czegoś klasycznego. Z tego też względu tego nam się najwięcej sprzedaje. To wiemy, które lubią konsumenci, a ty osobiście, którego preferujesz z miodów, które są w sprzedaży? Czy może jest taki, który nie jest jeszcze w sprzedaży, a jest twoim faworytem? Nie, jak dla mnie, no to żądło i aronia. W tym momencie to są takie no moi faworyci.
Jesteśmy na terenie twojego gospodarstwa, tak? I tu również znajduje się i miodosytnia, i sklep. To jest najlepsze miejsce do zakupu waszego miodu pitnego? Nie ma lepszego. Nie ma lepszego. Dobra. Skąd czerpiecie receptury do waszych miodów pitnych? Eksperymenty, literatura, internet, pomysły różne, coś co przychodzi do głowy. No generalnie no miody pitne w Polsce, no to trzeba bazować na klasykach, tak? Czyli klasyczny jakiś trójniak korzenny, owocowy, malina to jest coś, co jest fajne i fajnie się sprzedaje, powiedzmy. Ale no też są pomysły na jakieś różne eksperymenty, które tam no, próbujemy, robimy, może będą wchodziły do sprzedaży w jakichś takich partiach, powiedzmy, badających rynek. Wspominałeś, że dziadek zajmował się pszczelarstwem. Czy dziadek też sycił miody i stąd ta jakaś pasja wyszła, czy jak to jest? No to już było ładnych parę lat temu, ale no dziadek też robił, tak? Wina gronowe, porzeczkowe, różne, to co było, no to w gospodarstwie się nic nie może zmarnować, tak? Jak jest owoc, to trzeba go przerobić, jak jest miód i było go za dużo, no to też się go wykorzystywało. I ostatnie pytania, takie może nietypowe, z cyklu dziwne pytania do miodosytnika. Z kim byś chciał się napić miodu pitnego, gdybyś miał taką możliwość, zaprosić kogokolwiek z żyjących osób na świecie? O kurde, ale ciężkie. Z żoną! Dobrze, to z żyjących wiemy, że z żona, ale to jest marzenie, które się spełnia, bo przypuszczam, że często popijacie miód pitny. No, wybierzmy osobę, z którą powiedzmy nie piłeś jeszcze miodu pitnego, a mógłbyś się napić, albo byś chciał. No dobra, pojadę grubo, Sean Connery. Tak? Oglądamy Bonda klasycznego zawsze i to jest nasze ulubione filmy. Najlepszy Bond. Myślę, że no, byłby niezłą twarzą dla naszych. Myślę, że mógłby nawet lubić miody pitne, taka twarz, no, miodopicy. Widać, że pije, nie? Nasze miody. To dobrze, to teraz popłyńmy trochę dalej. Postać historyczna, z którą byś chciał się napić miodu pitnego. No Zagłoba to było oczywiste, nie? To by był taki dosyć ciężki orzech do zgryzienia, bo prawdziwy miodofil. Wyzwanie. Ale tak poza nim? No, trudne pytania zadajesz. Ignacy Paderewski, Dlaczego? Akurat Ignacy? Wielkopolska. Tutaj przyjechał, tak? Tutaj się zaczęła odradzać Polska. Teraz mamy rocznicę setną tak przy okazji, nie? Tak? To będzie setna wybuchu powstania? Tak, tak, 100. rocznica. Zresztą powstanie, no też tutaj sporo kompania powicka odgrała taką rolę, czyli tutaj nasi lokalni bohaterowie. No a jeszcze na pewno chciałbym wypić miodu pitnego z moim dziadkiem, tak? Kazimierz, z którym pracowałem przy ulach, to on mi tam przekazał tą pasję. Wcześniej byłeś tak młody, że nie mogłeś pić z dziadkiem, tak? Rozumiem. No raczej nie. Bardzo dziękuję, że nas tu gościliście, ty i twoja żona Donata. Was serdecznie zapraszamy. Czy każdy was może tu odwiedzić? Tak, tak, jak najbardziej. Także zapraszamy do Przybrodzina koło Powidza. Możecie tu śmiało zawitać, zobaczyć miodosytnie, spróbować miodów, zakupić miodów. I pamiętajcie, dajcie lajka, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co myślicie w ogóle o takich wizytach w Miodosytnik, czy to jest w ogóle sens kręcić takie programy. Ja myślę, że tak, bo naprawdę fajnie to wszystko wychodzi. Możemy poznać i rzemieślników, którzy robią taki miód i miejsce, w którym on powstaje. Pozdrawiam, Matej, Kings of Meat. Hej!